Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski. Witamy 16 października 2023 roku w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Dzisiaj powyborczy poniedziałek. W zmienionym składzie, samotnie przedstawię Wam najważniejsze informacje z Rosji. A zaczynamy od informacji oczywiście pogodowych. Jeżeli chodzi o pogodę, no to zaczyna się, słuchajcie, jesień, jeżeli chodzi o Rosję. I jeżeli chodzi o Syberię, wciąż jeszcze częściowo dobra pogoda, natomiast coraz więcej deszczu, coraz więcej chmur. Tutaj, jeżeli chodzi o północ, dosyć nieprzyjemne temperatury, a jeżeli chodzi o Moskwę, to będziemy dzisiaj mieli deszcz. Następna informacja dotyczy rynku walutowego. Tutaj mamy sytuację w miarę stabilną. Co ciekawe, mamy nowe informacje dotyczące e, ceł eksportowych, ale również mamy nowe informacje dotyczące obowiązkowej sprzedaży walut przez eksporterów. Tutaj eksporterzy będą mieli tylko 2 dni, słuchajcie, na sprzedaż swoich walut, swoich dochodów, jeżeli chodzi o te dochody walutowe. Dosyć krótko. W zeszłym roku mieli 3 dni, a więc tutaj jeszcze o 1 dzień krócej. No i będą musieli sprzedawać 72% swoich dochodów walutowych. Dosyć dużo. Ale widzimy, że rynek jak gdyby nie przejął się tymi informacjami, bo jest bardzo stabilnie. Nawet dzisiaj mamy rano małe wzrosty. Tutaj widzę, że słuchacie nas z różnych części świata. Pozdrawiamy również Indię i pozdrawiamy również osoby, które słuchają nas z Polski, z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś już wstał, a wiem, że czasami wstajecie w nocy. A my, słuchajcie, przechodzimy do pierwszej informacji, no, która jest kontynuacją tego, o czym wczoraj mówiliśmy, czyli drożyzna, inflacja. Mamy nowe wyliczenia, tym razem autorów kanału Hard Numbers na Telegramie, którzy na podstawie danych historycznych, czynników sezonowych, wyrównanych sezonowo w ujęciu rocznym, policzyli inflację za wrzesień, która według nich w stosunku rocznym wyniosła 15%. Dosyć dużo, jeżeli porównamy z tymi oficjalnymi danymi. Oczywiście mało, jeżeli porównujemy z naszymi szacunkami czy szacunkami zachodnich ekspertów. No niemniej prognoza inflacji Banku Centralnego straciła w tym momencie na aktualności. No ja przypomnę, oni prognozowali 6,5%. Ocena adekwatności polityki pieniężnej może ulec zmianie, co będzie wymagało podwyżki głównej stopy procentowej o ponad 1 punkt procentowy na posiedzeniu Rady Dyrektorów 27 października. Tak czytamy w ich podsumowaniu. Natomiast według Rostatu inflacja tygodniowa za pierwszy tydzień października wyniosła 0,24%. I od początku roku mamy inflację wynoszącą 4,9%, a w ujęciu rocznym również tutaj mamy wzrost, już w tym momencie 6,3% i tak jak mówiliśmy, za miesiąc będziemy mieli ponad 1% więcej w ujęciu rocznym, tak przynajmniej mówią prognozy Rossstatu. To nasuwa pytanie, czy bank centralny, no i to znowuż mamy, podniesie stopę 27 października i o tym mówi Jegor Susin, analityk Gazprombanku. Jednak według niektórych rosyjskich analityków podnoszenie stopy głównej procentowej i ograniczanie kredytów konsumenckich, co się dzieje, no ale nieskutecznie się dzieje, to o tym mówiliśmy, oni twierdzą, że jest nieskuteczne w ograniczeniu inflacji. Proponują ograniczenie wzrostu cen na rynkach kryzysowych, czyli paliwo, zboże i ustabilizowanie, najlepiej w pewnym krótkoterminowym terminie kursu rubla poprzez regulację rynku walutowego. Tylko że to właśnie już rząd uczynił. A więc tutaj chyba ani analitycy, ani rząd, ani bank centralny nie ma nowych i innych pomysłów na walkę z inflacją. A ta nie odpuszcza. No i słuchajcie, przechodzimy do najważniejszej informacji,
informacji związanej z aferą kurczakową. Tutaj oczywiście nazwa jest od znanego rosyjskiego ekonomisty Kurczakowa. A o co chodzi? Mamy brak mięs z kurczaków w rosyjskich restauracjach i mamy informację, że restauracje w Rosji borykają się z poważnym niedoborem mięsa z kurczaków. Jego brak został zgłoszony przez Rostix i KFC, przy czym szef Federacji Restauratorów i Hotelarzy Rosji, Igor Bucharow, już potwierdził istnienie problemu. Z drugiej strony Ministerstwo Rolnictwa zaznaczyło, że przedsiębiorstwa zaspokajające przede wszystkim potrzeby ludności dostarczają kurczaki do sieci handlowych oraz że nie odnotowano żadnych braków. Służba prasowa Ministerstwa Rolnictwa powiedziała agencji TASS, że rynek konsumencki jest w pełni zaopatrzony w mięso drobiowe. Departament powiedział, że w obliczu zwiększającego się popytu przedsiębiorstwa zwiększają produkcję mięsa drobiowego. Jednakże teraz na rynku rosyjskim wszyscy konsumenci mięsa drobiowego stają w obliczu trudnej sytuacji, w tym jego niedoboru. I nie jesteśmy wyjątkiem. No tak mówi służba prasowa Unirestu, czyli Rostixa i KFC, tej części oczywiście rosyjskiej. Szef Federacji Restauratorów i Hotelarzy Rosji powiedział również, że niedobór wynika z kilku czynników, w tym braków kadrowych na fermach drobiu. I tutaj mówi, że na fermach drobiu brakuje personelu. Drugi czynnik to jest zakłócenie łańcuchu dostaw, wzrost kosztów paszy, no tutaj wskazuje się oczywiście tego nieszczęsnego rubla i dolara oraz innych kosztów, tak twierdzi Igor Bucharow. Według niego mięso z kurczaków do restauracji dostarczają głównie rosyjscy producenci. Zapewnił jednocześnie, że problem powinien zostać rozwiązany. Jeśli jest deficyt, to po pewnym czasie go uzupełnimy, powiedział szef Federacji Restauratorów i Hotelarzy Rosji. A przypomnijmy, że w sierpniu rosyjscy restauratorzy skarżyli się, nie tylko oni, na rosnące ceny kurczaków i wieprzowiny. Następnie Federalna Służba Antymonopolowa zaczęła sprawdzać aktualność cen u trzech największych producentów drobiu. I część ekspertów twierdzi, że obecnie mamy tego efekty. Czyli mamy sytuację taką, że kurczaki zdrożały, o czym informowaliśmy w piątek. No i to są olbrzymie wzrosty. No i dochodzą braki. Mamy podobną sytuację jak na rynku paliw. Te braki na rynku paliw też zaczęły się od tego, że te ceny zaczęły na początku rosnąć, jeżeli chodzi o rynek detaliczny, a w niektórych miejscach zaczęły się braki. No tutaj mamy podobną sytuację. Zaczyna się od restauratorów. Są też pierwsze doniesienia, że mamy pewną mini panikę, jeżeli chodzi o rynek detaliczny. Zobaczymy, jak to się przełoży. Mamy też dosyć ciekawe informacje z Россtatu. Okazuje się, że główną przyczyną śmierci mężczyzn w wieku 20-29 lat jest wojna. No i tutaj do tej pory nie wiemy do końca, ile osób zginęło na tej wojnie, ponieważ Россtat niestety nie podaje nam takich danych, natomiast przygotował pewne dane, pewien wykres, który według nich na podstawie próbki 18 000 zgonów mówi, że 40% zgonów to są zgony związane z udziałem w wojnie. Kolejne osoby, które tutaj są, czyli tak, udział w wojnie to jest mniej więcej na 18 000, 7 000 to jest właśnie udział w wojnie. Kolejne 2000 to są inne choroby, 1100 samobójstwa, 3700 inne różne przyczyny niewymienione w ankiecie, 1300 choroby krążenia, 3300 wypadki drogowe. No i słuchajcie, następna wiadomość. Mamy nowy pomysł Unii Europejskiej, tak zwane paszporty demokracji. Według raportu Parlamentu Europejskiego
parlament sugeruje wprowadzenie tzw. paszportów demokracji oraz złagodzenia reżimu wizowego dla przedstawicieli rosyjskiej opozycji i obywateli dążących do pokoju. Chciałem przypomnieć, że ostatnio Putin dąży do pokoju, a więc nie wiem, czy go też to obejmie. Chyba nie, natomiast raport proponuje, aby instytucje Unii Europejskiej stworzyły paszporty demokracji. Żeby stworzyły paszporty demokracji oraz specjalne mechanizmy wizowe, które pozwoliłyby aktywistom demokratycznym i obywatelom pracować w krajach Unii Europejskiej na wygnaniu. Plan zakłada, że owe paszporty zostaną wprowadzone już w 2024 roku. Pomysł jest podobny do wcześniejszej inicjatywy przedstawionej przez pozaparlamentarną rosyjską opozycję, która proponowała wprowadzenie dobrego rosyjskiego paszportu, choć nazwę tą uznano później za błędną. Peter Tanew, niezależny doradca Parlamentu Europejskiego, zauważył, że na razie nie istnieją jeszcze konkretne ramy regulacji pozwalającej na utworzenie paszportu demokracji. Sugeruje jednak, że na początku można wprowadzić specjalną procedurę wizową ułatwiającą aktywistom obywatelskim działania, które mogłyby być podjęte po wyborach w Rosji w 2024 roku. Powstałby tak zwany nowy pakt migracyjny Unii Europejskiej, który umożliwiłby i usprawnił procedurę ubiegania się o azyl. Projekt raportu podkreśla również, że Unia Europejska powinna nadal dążyć do wsparcia Ukrainy, aby umożliwić zwycięstwo. Autorzy raportu wierzą, że to przyczyni się do pozytywnych zmian demokratycznych w całym regionie Europy Wschodniej, w tym Białorusi. Znaczy, ja mam taką propozycję, może powinni wprowadzić paszporty neutralne, tak jak w sporcie. W sporcie można, to czemu nie można tutaj? A więc są już dobre wzorce, można by z nich skorzystać. Słuchajcie, teraz przechodzimy do w sumie najważniejszej informacji, bo mamy nowy pomysł i pomysł jest jak dla mnie totalnie absurdalny. Powinniśmy zrobić dodatkowy komentarz, a więc piszcie, czy chcielibyście usłyszeć taki komentarz. A o co chodzi? Rząd zapragnął ulżyć eksporterom. Pamiętacie, że od 1 października rząd wprowadził elastyczne, ruchome cła eksportowe na szeroką listę towarów dostarczonych za granicę, z której wyłączona jest ropa, gaz, zboże, drewno i szereg innych towarów, natomiast większość towarów eksportowych znajduje się na tej liście. Ja przypomnę, że polega to na tym, że cło eksportowe płaci się zależnie od kursu dolara. Jeżeli ten kurs dolara przekroczy 80 rubli, to mamy ruchome cło, które wynosi w zależności od wysokości od 4 do 7%. 7% to mamy w momencie, kiedy kurs rubla jest w stosunku do dolara, czyli dolar kosztuje powyżej 97 rubli, tak jak teraz, czyli wszystkie firmy, które eksportują w tym momencie płacą 7% dodatkowego cła eksportowego. Natomiast rząd rozważa, no i myślę, że to jest możliwe, że wprowadzi, chociaż jest to tak abstrakcyjne i tak utopijne, że aż nie wierzę w to, co czytam, czyli możliwość uzupełnienia cła eksportowego, proponując uwzględnienie w swojej formule światowych cen towarów podlegających opodatkowaniu. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli powiedzmy ktoś eksportuje miedź, to rząd wyznaczy tak zwaną sprawiedliwą cenę za tą miedź i jeżeli ceny światowe spadną poniżej tej wartości i ta miedź będzie sprzedawana poniżej tej wartości, to w tym momencie firma nie płaci cła eksportowego. A jeżeli będzie powyżej, no to wtedy będzie wchodziło to związane z kursem dolara. Czyli poniżej nie płacimy, powyżej w zależności po ile jest dolar. Skomplikowane? Skomplikowane. Uczestnicy rynku uważają, że
Fundamentalne znaczenie ma to, jaki wskaźnik zostanie jednak zastosowany i na jakim poziomie zostaną ustalone ceny zerowania cła. Ostrzegają również przed niebezpieczeństwem związanych z używaniem indeksów nieprzyjaznych krajów, no bo na jakiejś podstawie te ceny światowe trzeba będzie wyznaczyć. Oczywiście może będzie to wyznaczyć specjalna komisja, natomiast jakieś te ceny światowe trzeba będzie sprawdzać na podstawie być może jakichś indeksów. A więc cło może zostać wyzerowane nie tylko wtedy, gdy kurs walutowy spadnie, ale także wtedy, gdy światowe ceny towaru są niższe niż określony poziom przez rząd. I tutaj najprawdopodobniej zostanie zastosowana metoda porównawcza cen rynkowych według artykułu 105 ustawy 9 Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej lub wskaźnik finansowy przedziałów rentowności. Część ekspertów zauważa, że cena światowa jednak nie ma większego znaczenia, bo rosyjskie firmy nie mogą sprzedawać towarów na wielu rynkach, szczególnie tych nieprzyjaznych, po takiej cenie. Zdaniem ich realna wartość eksportu powinna być przeliczona w rublach i jest bardziej adekwatnym wskaźnikiem, a poza tym nie powinna być całkowicie jawna, aby nie naruszać interesów firm, które działają w ramach surowych restrykcji sankcyjnych. No bo jeżeli to zostanie wprowadzone, no to firmy będą musiały podawać, tak, zarówno ceny, podawać ceny, po której sprzedają, tak, czyli eksportują. Tu prawdopodobnie wszystko wskazuje, że zostanie zaangażowany ponownie Rosnif Monitoring. Rola Rosnif Monitoringu rośnie, a więc zgodnie z nową linią rządu powinna powstać chyba kolejna komisja ustalająca limity cenowe na poszczególne gałęzie eksportowe, bo będzie ona sprawdzała zarówno ceny światowe, czy ceny jakieś referencyjne, i powinna ustalać jakieś limity, kiedy to cło eksportowe będzie zerowane. I oprócz tego powinna również monitorować, czy dana firma stosuje się do tego, tak, czy przestrzega zasad, a więc tutaj możliwości tych komisarzy walutowych będą rosnąć cały czas. A teraz słuchajcie, przechodzimy do następnej informacji. Mamy informację na temat aresztowania prawników Nawalnego. Sąd Basmanny w Moskwie aresztował trzech prawników, którzy reprezentowali interesy polityka. No i to jest taki wzorzec chyba z krajów trzeciego świata, ponieważ zostali oskarżeni o udział w społeczności ekstremistycznej, zgodnie z artykułem 282 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Prawnicy Igor Sergunin, Aleksiej Lipster i Wadim Kobzew zostali aresztowani po posiedzeniach za zamkniętymi drzwiami. Śledczy argumentowali, że prawnicy mają powiązania ze środowiskiem ekstremistycznym, dlatego niebezpieczne byłoby ujawnienie informacji podczas procesu. Mówimy więc o procesie i zarzutach utajnionych. W wyniku tych aresztowań wybuchła panika w Izbie Adwokackiej Dalet, w której pracował Sergunin i Lipster. Okazuje się, że wszyscy prawnicy wyjechali nagle za granicę. I teraz mamy też informację, że według śledztwa prawnicy wykorzystywali swoje stanowiska, aby uzyskać dostęp do zakładu karnego i przekazywać informacje między przywódcami społeczności ekstremistycznej a Nawalnym, co miało pomóc mu w kontynuowaniu swojej zbrodniczej działalności jako lidera tej społeczności. Proszę. I słuchajcie, dzisiaj jakoś rekordowo szybko idzie, a więc zostało zamiast sportu, ja dla Was przygotowałem takie złote myśli rosyjskich i też zachodnich polityków. Zaczynamy od pana Antona Siłanowa, ministra finansów rosyjskiego, który powiedział, że wysokie wydatki w krajach zachodnich doprowadziły do wzrostu stóp procentowych Światowego Banku Centralnego. Nie wiem, co doprowadziło do wzrostu stóp procentowych w Rosji, ale pewnie być może coś innego.
Następny jest James McLeod, dyrektor Wydziału Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który powiedział, że organizacja, czyli MKOL, kategorycznie sprzeciwia się wezwaniu wielu krajów do całkowitego wykluczenia wszystkich rosyjskich i białoruskich sportowców z zawodów. Według niego MKOL potępia działania rosyjskiego państwa i obu państw, ale nie ma nic przeciwko występowaniu Rosjan i Białorusinów w statusie neutralnym. No i dwie wypowiedzi oczywiście Władimira Putina. Tak, nasze wojska poprawiają swoją pozycję niemal na całej przestrzeni. Na dużej, ładnej przestrzeni dotyczy to kierunku kupiańskiego, zaporowskiego i awdijewskiego. I druga wypowiedź. My nie rozpoczęliśmy tej wojny, ale walczymy, aby ją zakończyć. Jesteśmy zawsze otwarci na pokój. No i ostatnia wypowiedź Ramzana Kadyrowa, który ogłosił swojego syna Adama bohaterem wszystkich muzułmanów. Dziękuję. Przypominam, że jeżeli nas nie subskrybujecie, możecie zacząć. Jeżeli nie lajkujecie, pamiętajcie, że warto. To jest dobre dla algorytmu. On wtedy się czuje bardziej spełniony. A więc jeżeli chcecie nakarmić nasz algorytm, proszę, dołóżcie się do tego. Miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.